Cześć, tutaj Michalina i szyjemy dzisiaj designerską marynarkę z Diabeł ubiera się u Prady 2 z materiałów za mniej niż 100 zł. Jestem wielką fanką filmu Diabeł ubiera się u Prady. Uważam ten film za kultowy, więc oczywiście poszłam do kina na dwójkę w dniu premiery. Nie bójcie się, nie zamierzam spoilerować, powiem tylko tyle, że troszeczkę się zawiodłam. Można było się domyślić, że w zasadzie to było takie rzucenie się na kasę, nakręcenie tego filmu, tej dwójki i uderzanie w takie punkty, wiecie, nostalgiczne odbiorców. Nie był to film zły. Ja jako fanka pierwszej części fajnie było to obejrzeć, wrócić do tych bohaterów. W moim odczuciu jedynka bez dwójki radzi sobie świetnie, natomiast dwójka absolutnie nie poradziłaby sobie bez jedynki. Jeżeli ktoś nie oglądał jedynki, a obejrzał tylko dwójkę, to nie sądzę, żeby mu się spodobało. Ale wiecie, opinia jest jak każdy ma swoją. I ja siedząc w kinie, będąc w pewnym momencie już tak znużona fabułą, zaczęłam tak naprawdę patrzeć tylko i wyłącznie na modę. W pewnej scenie na ekranie pojawiła się Meryl Streep i jej bohaterka Miranda Priestly w pewnej marynarce, takiej szczególnej marynarce. I ja siedząc w kinie wtedy tak od razu... Ja muszę to uszyć. No i tak naprawdę, jak już to wymyśliłam wtedy, w mniej więcej połowie filmu, to już nie mogłam myśleć o niczym innym. Jest to marynarka od Dries Van Noten i jest to taka marynarka z materiału żakardowego, obszyta mnogością różnych frędzli, tasiemek, lamówek. No po prostu niesamowita i bardzo komiczna. Ona kosztuje teraz w przecenie $1635. Przecena z, uwaga, $5450. Znaczy wszystkie te frędzle i te tasiemki i to wszystko, co się tam dzieje, na pewno jest przyszyte ręcznie, więc ta cena może troszeczkę nie dziwić. Te frędzle być może są w ogóle z jedwabiu. A nie, to jest skład. 62% wiskoza, 16 poliester, 14 nylon i 8 len. Podszewka wiskoza. No i wróciłam z kina i szczerze mówiąc, ja nie mogłam już myśleć o niczym innym. To było już późno w nocy, ale otworzyłam od razu telefon, włączyłam Vinted i zaczęłam szukać jakichś tkanin z drugiego biegu, żakardowych, gobelinów. No i tak szukam. Zaczęłam wpadać w taki algorytm takich nawet perelowskich wzorów, takich narzut, kap. No i sobie wtedy coś przypomniałam, że ja całkiem niedawno w Lumpeksie kupiłam taką kapę narzutę i kupiłam ją dlatego, że taką samą kapę, taką samą narzutę mam u siebie w domu rodzinnym na kanapie w kuchni. Kupiłam ją dlatego, że tamta jest już trochę wytarta. Ja wtedy zapytałam moją siostrę, czy nie kupić tej drugiej, może się przyda. Ona powiedziała, kupuj. Natomiast potem się okazało, że ta narzuta jest w znacznie mniejszym rozmiarze niż to, co potrzebujemy na kanapę. No i to tak leżało. No i sobie pomyślałam wtedy, że po co ja mam na Vinted kupować takie kapy, takie narzuty, gdzie jakieś chore pieniądze ludzie za to chcą, jeżeli mam doskonałą narzutę tego typu już pod ręką, kupioną za 8 zł z Lumpeksu. To jest coś takiego. To jest dwustronne. Jedna strona jest taka ciemniejsza, druga strona jest jaśniejsza i ja użyję chyba tej jaśniejszej strony, czyli mam moją narzutę, która kosztowała 8 zł, podszewkę marynarki, mam też z Lumpeksu i to jest taka zwykła satyna poliestrowa w kolorze takim niebiesko-szarym. Po ponownej inspekcji i przeprowadzonej próbie ognia stwierdzam, że to jednak wiskoza. Nie pamiętam, ile za nią dałam, ale mogło to być od 4 do 6 zł, więc przyjmiemy nawet te 6. No i przede wszystkim, nie miałam żadnych frędzli, musiałam je kupić. Marynarka w oryginale oznaczona jest jako kolor kaki, bo ta tkanina żakardowa, z której jest uszyta ta marynarka, jest troszeczkę w takim kolorze kaki, ale ma różne tam takie pastelowe nitki, fiolety, pomarańcze, różowy. Natomiast frędzle to tutaj już są od sasa do lasa. Frędzle są w pastelowych odcieniach i to są róże, fiolety, zielenie, takie trochę szałwiowe zielenie, ale też takim elementem kontrastującym są frędzle w kolorze miedzianym. No dzieje się tutaj wszystko. Ja natomiast wybierając, jakie frędzle mam kupić, skupiłam się na odcieniach granatowy, niebieski, taki kobaltowy, niebieski jaśniejszy, złoty, czarny i kupiłam zarówno frędzle takie na taśmie i tutaj mam właśnie kolor taki kobaltowy, niebieski. Kupiłam frędzle czarne. Kupiłam frędzle złote, ale wyszły bardzo takie żółte, więc nie wiem, czy ich użyję. Następnie kupiłam frędzle już takie gotowe. I to są właśnie niebieskie, kobaltowe, ale kupiłam też złote. Jaśniejsze niebieskie. Większe zielone nawet.
No i kilka czarnych i granatowych w takim troszeczkę większym rozmiarze. Kupiłam także taśmy ozdobne i to są taśmy złote, taśmę czarną i taką błyszczącą, wielokolorową, ale głównie niebieską. Wszystkie frędzle i tasiemki kosztowały mnie 73 zł i 75 groszy. Pewnie to przyszywanie ręcznie frędzli i tych tasiemek zajmie mi bardzo długo, więc ja przyjmuję, że ten projekt rozciągnie się na naprawdę bardzo, bardzo długo, na wiele dni. No ale kiedyś trzeba zacząć, prawda? Ja myślę, że już ta sama marynarka uszyta z tej narzuty byłaby ciekawym projektem, ale jakby powiedziałam A, powiem też B, mam przyszyć frędzle, to przyszyję frędzle. Do uszycia samej marynarki wykorzystam darmowy wykrój od Unfettered Patterns, nazywa się Tweedy Jacket i to jest typowo wykrój na taką marynarkę krótszą z tweedu, z długimi rękawami, zapinaną na guziki. Ta moja marynarka nie będzie zapinana na nic, bo tego nie potrzebuję. Nie ma też żadnych kieszeni, to sobie darujmy. Więc samo uszycie marynarki powinno być prostą rzeczą, a najciekawszym elementem tego projektu i tak będzie przyszywanie tych frędzli i tasiemek. Więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Najpierw planuję rozmieszczenie elementów na narzucie, ponieważ zależy mi na zachowaniu symetrii. Gdy jestem już zadowolona z układu, podklejam materiał od lewej strony flizeliną, żeby go usztywnić. W niektórych miejscach nitki narzuty zaczęły się już delikatnie rozchodzić, dlatego postanowiłam dodatkowo je wzmocnić. Dzięki temu mam pewność, że materiał nie będzie się dalej pruł, ani rozsuwał podczas użytkowania. Flizelinę wycięłam mniej więcej na oko, przygotowując kawałki nieco większe od samych elementów. W ten sposób późniejsze wycinanie jest znacznie wygodniejsze. Same elementy marynarki wycinam już od prawej strony materiału. Wycięłam wszystkie elementy zewnętrzne i podszewkę też. I to jest tak piękne, że jedna strona mnie chce przyszyć te frędzle, ale druga strona nie chce tych frędzli przyszywać. Boję się, że będzie to wyglądać jak bazar. No ale z drugiej strony może jeszcze znajdę gdzieś taką narzutę, albo faktycznie sobie gdzieś tam kupię na Vinted, zrobię jeszcze jedną. No bo ja chcę zrobić tą marynarkę z frędzlami, ale już teraz widzę, że samo to będzie przepiękne. Kwestia teraz jest też taka, że nie wiem, czy zacząć ją zszywać, czy najpierw do tych poszczególnych elementów już zacząć przyszywać jakieś tam frędzle i te lamówki, ale za tym, żeby ją zszyć, przemawia to, że będę mogła rozprasować szwy bardzo dokładnie. Jak przyszyję frędzle, to potem będzie mi bardzo ciężko te wszystkie szwy rozprasować na płasko. Więc chyba zrobię tak, że zszyję zewnętrzną część kurtki, ale nie będę przyszywać jeszcze podszewki i obożenia. I po zszyciu zewnętrznej części kurtki zacznę albo co się da maszyną, albo ręcznie przyszywać po prostu te lamówki, te frędzle. A potem, jak to będę miała na zewnętrznej części, dopiero przyszyję obłożenie i podszewkę. Myślę, że tak będzie najłatwiej. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to bardzo jestem zadowolona z flizeliny, którą kupiłam, którą tutaj podkleiłam tą narzutę, żeby usztywnić. To jest dziana flizelina i ona jest taka naprawdę lekka. Bardzo fajnie się ją podklejało i jak widać ona jest taka lekka, myślę, że też będzie przewiewna. Kupiłam ją w kolorze czarnym i kupiłam ją w kolorze białym. Tutaj stwierdziłam, że przykleję czarną i naprawdę jestem zadowolona z tego produktu. To jest w końcu flizelina, która będzie mi się podobać, która spełnia swoją funkcję. Link do wykorzystanej przeze mnie flizeliny zostawię Wam w opisie filmu. Kompletuję marynarkę. Sposób jej szycia jest dokładnie taki sam, jak w przypadku wełnianej kurtki, którą szyłam niedawno, również z wykroju od Unfettered Patterns.
Jest nawet łatwiejsza, bo nie posiada kołnierza. Jeśli jeszcze nie widzieliście tamtego tutorialu, to link znajdziecie w opisie oraz na ekranie. Przed wszyciem rękawów dokładnie rozprasowuję wszystkie szwy. Aby rękaw dobrze układał się na ramieniu, wykonuję 2 rzędy szwów pomocniczych, najdłuższym ściegiem w górnej części rękawa, a następnie delikatnie je ściągam. Dzięki temu rękaw nabiera bardziej wypukłego, zaokrąglonego kształtu, który bardzo elegancko prezentuje się w marynarce. Po wszyciu rękawów delikatnie nacinam zapasy szwów w miejscach największych zaokrągleń. Następnie zaprosowuję je w stronę rękawa, co pozwala uzyskać ładne wykończenie. Powiem Wam tak. Wow, kurde. Ten projekt już w połowie jest świetny. Czy ja powinnam doszywać te frędzle? Dobra, na dzisiaj kończę, bo myślę, że doszywanie tych frędzli i w ogóle umieszczenie tych frędzli będzie ode mnie wymagało większej jakiejś przestrzeni mózgowej. Ja już jestem trochę dzisiaj zmęczona, ale to świetnie wygląda. Ja na bank zrobię taką jeszcze raz. Jest już wiele dni później. Mówiłam, że ten projekt zajmie dużo dni. Tak, jeżeli chodzi o kurtkę, to przyszyłam jednak obłożenie. Stwierdziłam, że mam tu jeszcze pod obłożeniem dojście, żeby przyszyć ręcznie te wszystkie frędzle.
A przyszyłam to obłożenie dlatego, że no, przypomniało mi się, że muszę zrobić jeszcze podszycie brzegowe wokół krawędzi i ładnie wszystko zaprasować. No i stwierdziłam, że to wszystko jest łatwiej mi zrobić, jeżeli nie mam jeszcze tutaj tych frędzli. Zawiesiłam sobie kurtkę na wieszaku, bo nie mam manekinu. Manekina? Jeżeli kiedyś uda mi się kupić manekin, taki krawiecki, z pieniędzy zarobionych na YouTubie, to będzie w ogóle wow. Ale na razie radzę sobie z tym, co mam. Mam tutaj taki grubszy wieszak, który ma takie poważne tutaj ramiona, więc może mi jakoś pójdzie. Mam moje zdjęcie referencyjne tutaj na laptopie. Mam wszystkie moje frędzle. No i co? Zaczynam przyszywać. Trochę poza kamerą umieściłam tych większych frędzli. Na razie nie wiem, szczerze mówiąc, czy mi się to podoba, ale mam nadzieję, że jak zacznę przyszywać te pojedyncze frędzle, to bardziej to nabierze jakiś sensu i będzie tego aż tak dużo, że zacznie to być ładne. Bo na razie same te nie wiem, czy mi się podobają. Mam nadzieję, że po przykryciu ich przez frędzle one staną się takim tłem bardziej niż na pierwszym planie i będzie to jakąś tam całością fajną. Tyle mam na razie. Poprzypinałam te elementy naprzód. Tutaj zostawiłam miejsce, bo czekam jeszcze na jedną lamówkę, która ma mi przyjść. Ale tak to wygląda na razie. Sama nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Czy to jest najpiękniejsza rzecz, jaką widziałam w życiu, czy najbrzydsza rzecz, jaką widziałam w życiu. No bazar jest totalny. Bardzo odznacza się te żółte frędzle, ale nie mam trzeciego koloru frędzli, a myślę, że bez tego byłoby dosyć monokolorystycznie, więc chyba tak jednak zostawię. I teraz czeka mnie pewnie kilka godzin przyszywania tego wszystkiego ręcznie. Życzcie mi powodzenia. Jest już kolejny dzień. Przód mam przyszyty, ręcznie tutaj wszystko przyszyłam. Im dłużej na tym patrzę, tym bardziej mi się to podoba. Wysłałam też zdjęcie mojej siostrze i mówi, że jest super. Także nawet jeżeli ja się nie odważę nigdzie tego założyć, to ona już mi powiedziała, że ona będzie to nosić. Chcę to zobaczyć. Ale tak, mówiłam Wam ostatnio, że czekam jeszcze na jedną lamówkę. Zamówiłam jeszcze jedną, taką bardziej ozdobną, bo wydaje mi się, że brakuje mi czegoś tutaj, więc na pewno ją jeszcze gdzieś tutaj na przodzie przyszyję. Może będzie kontynuowana na tyle, dlatego że na oryginale też tak jest. Ale tak, teraz muszę podjąć decyzję, czy zająć się rękawami, mając na uwadze, że rękawy będą dla mnie gorzej dostępne, prawda? Będę musiała gdzieś tutaj włożyć rękę i przyszywać ręcznie. Czy zająć się tyłem? Trochę nie chcę się za bardzo zmęczyć na początek i zniechęcić, więc chyba zrobię tak, że zajmę się tyłem. A to dlatego, że to jest większa powierzchnia, będzie mi się tutaj łatwiej przyszywać, no i faktycznie się nie zniechęca, jeżeli zacznę się wkurzać na te rękawy, prawda?
Dzisiaj jest sobota, mam jeszcze jutro, żeby nad tym pracować, więc może zróbmy tak, że ja zacznę od tyłu. Zacznę sobie tutaj, tak jak na przodzie, przypinać szpilkami, a potem przyszywać ręcznie. I zobaczymy, ile mi to zajmie, jak się będę czuła potem. I wtedy zabiorę się za rękawy. Jak tak sobie siedzę i przypinam, opowiem Wam może historię, jakie okoliczności sprawiły, że ten kanał w ogóle mój powstał na YouTubie. Otóż ponad rok temu, zdarzyło się tak, że przez kilka miesięcy byłam bezrobotna. Tak się wydarzyło w moim życiu. No i z perspektywy czasu tak sobie myślę, że to było jedna z najlepszych rzeczy, która mi się wydarzyła w życiu, bo nie dosyć, że sobie strasznie odpoczęłam, a byłam w na tyle komfortowej sytuacji, że miałam jakąś poduszkę finansową, na którą pracowałam całe życie i mogłam sobie pozwolić na jakiś czas wolny od pracy i też pozwolić sobie, żeby nie łapać jakiejkolwiek oferty pracy, tylko naprawdę poczekać na coś, co będę chciała robić i sobie trochę powybierać. No ale jak już odpoczęłam, zrobiłam lekki remont, to znaczy lekki remont, po prostu zrobiłam sobie malowanie, troszkę listew w mieszkaniu, miałam też jakieś projekty z odnowieniem mebli. No to nagle było tak, że no to co mam zrobić z resztą tego czasu? No i wpadłam na pomysł, to znaczy ten pomysł chodzi mi po głowie od dłuższego czasu, bo ja naprawdę od wielu lat oglądam YouTube'a. Ja nie oglądam telewizji, ja oglądam tylko YouTube'a, więc zrobiłam to. Nagrałam pierwszy film, zajęło mi to sporo czasu. Nagrałam potem drugi film, zmontowałam go, opublikowałam. Ale no mówię o tym dlatego, że z tego też wynika, że na początku mojego kanału filmów było więcej. Filmy publikowałam co 2 tygodnie, bo po prostu miałam więcej czasu. Teraz jak pracuję, no to tego czasu mam zdecydowanie mniej. I muszę przyznać, że no jak przychodzę po pracy, to naprawdę ostatnie, na co mam ochotę, to włączyć kamerę, nagrywać siebie, bo jestem jakaś taka dziwnie zmęczona, ale to totalnie wykończona, mam wrażenie. Nie wiem, czy to jest natura pracy umysłowej, czy może moja natura, może powinnam się przebadać, czy coś. Ale ja po prostu nie ma szans, już próbowałam, ale po prostu nie ma szans, żebym ja po pracy zaczęła nagrywać na YouTube'a. Czasem się zdarza, że montuję po pracy, no ale jak dla mnie nagrywanie nie wchodzi w rachubę. Dlatego na nagrywanie zostawiam sobie weekendy. I to weekendy co 2 tygodnie, dlatego że co 2 tygodnie jadę do moich rodziców na wieś i spędzam tam weekend. Jakoś od czasów studiów, jak się wyprowadziłam do miasta, zaczęłam jeździć właśnie co 2 tygodnie, co 2-3 tygodnie do domu na wieś. I jakoś do tej pory nie potrafię tej pępowiny odciąć, ale też nie chcę. To jest dla mnie też troszeczkę rytuał, że ja spędzam ten czas z rodzicami, z moją siostrą, z jej dziećmi. Ale to też przekłada się na to, że po prostu co 2 tygodnie w weekend mam tylko czas, żeby coś nagrywać. Więc jakby Was interesowało, dlaczego filmy są co 3 tygodnie na moim kanale, albo co nawet 4 tygodnie, no to po prostu wynika to z tego. Ale też nie chcę sobie narzucać takiego jakiegoś zabójczego harmonogramu i potem traktować tego kanału na YouTube jak pracy, bo nie chcę się do tego zniechęcić. To jest coś, co robię sobie na boku, jest to moją taką odskocznią. Nie planuję zrobić z tego kariery i na razie jest ok. Na razie to tak zostawmy, więc raczej nie spodziewajcie się częściej filmów u mnie na kanale. Ale fajnie, bo już odczuwam, że mamy tutaj jakąś taką małą społeczność.
Wszystkie Wasze komentarze czytam. Dziękuję za wszystkie komentarze. Fajnie, że w ogóle odnajdujemy się w tej społeczności YouTube'owej polskiej. My, ci, którzy szyjemy, prawda? Że gdzieś tam mnie odnajdujecie. Możemy sobie pogadać, wymienić się doświadczeniami i będę po prostu starała się publikować filmy, kiedy będę mogła, bez jakiegoś tam zażynania się. Dziękuję za uczestnictwo w moim TED Talku. Wracam do pracy. Prawy rękaw mam cały przypięty, ale niestety nie dam rady dzisiaj już przyszyć tych wszystkich frędzli, dlatego że po przyszywaniu wszystkiego na tyle boli mnie nadgarstek i muszę odpocząć. Z każdym kolejnym przypiętym frędzlem podoba mi się to wszystko coraz bardziej. Zostaje mi oczywiście do przypięcia, do zaprojektowania lewy rękaw i do przyszycia też. Nie wiem, czy będę to Wam już pokazywać. Tak jak widzieliście wcześniej, staram się trzymać tego oryginału i w podobny sposób frędzle przypinać. Spotkamy się już na prezentacji efektu końcowego albo w outro. Dzięki za oglądanie. Oto moja marynarka z frędzlami Mirandy Priestley z Diabeł ubiera się u Prady 2. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba. Mi z każdym spojrzeniem na nią i z każdym przymierzeniem jej podoba się coraz bardziej, ale nadal nie jestem pewna, czy odważy się kiedykolwiek założyć publicznie. Wybaczcie mi ten clickbait w miniaturze, bo faktycznie materiały do uszycia tej marynarki kosztowały mnie łącznie 87 zł 75 groszy, czyli poniżej 100 zł, ale jakbym miała doliczyć koszty roboczo-godzin, które spędziłam nad nią, no to zamknęło się to by w znacznie większej kwocie, w tysiącach myślę. A to już nie wygląda tak dobrze na miniaturze. Dlatego jak słyszę, że powinnam sprzedawać to, co szyję, to odpowiadam, że to niemożliwe. Bo jakbym miała wynagradzać się adekwatnie do godzin spędzonych nad szyciem tych wszystkich rzeczy, to nikt nie zapłaciłby takich pieniędzy za to. Dlatego zostaje to moją pasją, której nie zamierzam monetyzować. Oprócz YouTube'a. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!